No witam moi drodzy, z tej strony Rafał z kanału Rainbow Reef. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam po Waszych prośbach, bo dostaję sporo informacji i sporo zapytań, w jaki sposób robiłem koronę do tego zbiornika morskiego, który widzicie za mną. Pomysł nie jest mój, pomysł jest zapożyczony od jednego morszczaka, którego serdecznie pozdrawiam. Dlatego, no aby nie przedłużać, pokażę Wam naprawdę, jak w niewielkich pieniądzach, w bardzo krótkim czasie, naprawdę w bardzo prosty sposób można zrobić koronę i zabudować tutaj od góry ten zbiornik morski. Także zapraszam. No witam moi drodzy, z tej strony jeszcze raz Rafał. Tak jak wspomniałem Wam wcześniej, pokażę Wam dzisiaj, w jaki prosty sposób i naprawdę w bardzo małych pieniądzach udało mi się zrobić tą koronę do tego oto zbiornika morskiego. Od razu Was na samym początku przepraszam, że robię taki filmik typowo z ręki dzisiaj, także obraz może się troszkę, może nie być za bardzo stabilny, ale no chcę to w miarę dokładnie pokazać, omówić i w jaki sposób ja to zrobiłem. Na samym początku powiem Wam tak, że pomysł nie jest mój, pomysł jest zapożyczony od jednego z kolegów z jednego właśnie forum, który przedstawił to rozwiązanie. Naprawdę rozwiązanie jest mega proste i praktycznie każda osoba może takie rozwiązanie zrobić we własnym zakresie. Nie musicie tego zlecać gdzieś, nie wiem, na zewnątrz, płacić nie wiem jakich pieniędzy. Naprawdę w przeciągu godziny, no maksymalnie 2 możecie bez problemu taką koronę, taką zabudowę sobie zrobić do swojego zbiornika. Nie tylko morskiego, ale też na przykład słodkowodnego, czy nie wiem, jakiegoś Malawi. Projekt jest bardzo uniwersalny i można zrobić go w bardzo prosty sposób. Tak jak widzicie, ja troszkę podniosłem tą lampę swoją, tego Pacific Sana, bo zauważyłem już od jakiegoś czasu, że trochę te orfeki, tak jak wspominałem Wam wcześniej w filmach, może nie to, że parzą korale, ale na przykład niektóre korale twarde no troszkę jaśnieją od tej lampy. No w tej chwili wszystko wraca do normy. Głównie chodzi o tą właśnie Montiporę, która była taka dość ciemnozielona. Zrobiła się jasnozielona, taka mega fluo można powiedzieć, ale to raczej nie jest zdrowy kolor. Ja podniosłem tą lampę do góry jakiś czas temu i widzę, że te kolory wracają do normy, także myślę, że ta wysokość tych orfeków od tafli wody w tej chwili jest odpowiednia i wszystko elegancko rośnie. Ale już nawiązując, żeby nie zbaczając z tematu, bo często mi zwracacie uwagę, że przedłużam te filmy, to tak, nawiązując do tej korony, ja zrobiłem ją, tak jak widzicie, z płyt ze spinionego PCV. Płyty takie możecie kupić, nie wiem, w jakichś marketach dużych budowlanych. Ja swoje kupiłem bezpośrednio przez internet, przez Allegro. Ale to jest kwestia indywidualna. Co jest bardzo ważne przy takich płytach, musicie na początku dobrać odpowiednią grubość takiej płyty, z której chcecie zrobić taki zbiornik. Poczekajcie, wyostrzę, trochę będzie lepiej widać. Ja u siebie przyjąłem 6 cm. Przepraszam, milimetrów. 6 mm grubość takiej płyty. Także na samym początku rozrysowałem projekt takiej korony. No mi jest bardzo prosta sprawa, bo tak jak widzicie, z tyłu mam ścianę, z boku mam ścianę i generalnie ja potrzebowałem zabudowę z 2 stron, tylko i wyłącznie od krótszego boku i tutaj na dłuższym boku. Także roboty nie było bardzo dużo. Także na początku sobie rozrysowałem to na kartce, zmierzyłem jakie długości płyt mi są potrzebne, nie średnicę, tylko grubość płyty przyjąłem właśnie 6 mm, co potem pokażę Wam, że okazało się strzałem w dziesiątkę, z innych przyczyn też, ale to za chwilkę Wam o tym powiem. Także przy takich 6 mm płyta jest naprawdę stabilna, ale z tego co widziałem, niektóre osoby robią z 5 mm płyty, niektórzy robią z grubszej płyty, no wszystko jest naprawdę kwestią indywidualną. Także nawiązując już do tego projektu, na początku sobie, tak jak mówię, rozrysowałem, jakie arkusze, ile muszę tej płyty kupić. Potem jak już wiedziałem, ile tej płyty muszę kupić, sprawdziłem
jakie są dostępne formatki tych płyt, żeby też nie na każdy bok nie kupować nie wiem ile tych płyt, po prostu przyjąłem, żeby to było najbardziej optymalne pod względem wielkości oraz pod względem tutaj cięcia takiej płyty. Jeżeli chodzi o cięcie takiej płyty, jest naprawdę to sprawa bardzo prosta. Potrzebny Wam jest tylko zwykły nóż tapeciarski z wymiennymi ostrzami. No, tych ostrzy troszeczkę mi poszło na to, ponieważ no, to nie jest bardzo miękki materiał. On jest bardzo miękki, ale takim nożem tapeciarskim no, trzeba parę razy przejechać, żeby odpowiednio przyciąć taką płytę na długość i na szerokość. Także polecam Wam takie największe nożyki, które są z wymiennymi właśnie ostrzami i to powinno Wam w zupełności wystarczyć. Co zrobiłem dalej? Może Wam pokażę. Zdejmę może jeden z tych boków. To jak widzicie jest to bardzo prosta sprawa. Może tutaj Wam pokażę, żeby było lepiej widać. Jak to jest zrobione? Poczekajcie, wyostrzę. Także tak to wygląda. O, może przekrój takiej płyty, takiego boku z boku, boku z boku. Tak to wygląda. Schemat jest bardzo prosty i to Wam właśnie chciałem powiedzieć. Tak jak widzicie, u mnie i tak jak wiecie, u mnie akwarium jest szkło 12 mm. Ja przyjąłem grubość płyty 6 mm. O, może tak będzie lepiej widać. Przyjąłem 6 mm, dzięki czemu już nie musiałem naprawdę kombinować, co zrobić, żeby tutaj ten otwór idealnie pasował w szkło w bok akwarium. Czekajcie, może troszkę wyostrzę. O, może teraz będzie lepiej widać. Tak jak widzicie, tutaj koło ręki ten otwór, bo w tym miejscu właśnie ta płyta, ona wchodzi na bok akwarium. Tak jak widzicie, płyta ma 6 mm. Potem przyjąłem pasek, przyciąłem odpowiedni pasek, który ma również 6 mm na długość. Potem przyciąłem taki sam pasek, ten drugi, trzeci od lewej strony. On ma też 6 mm. No i ten ostatni pasek też ma 6 mm, tylko on jest troszeczkę niżej umieszczony. To jest ten pierwszy po prawej stronie. Całość skleiłem w bardzo prosty sposób za pomocą kleju zwykłego, standardowego, który mi jeszcze został. Tutaj może pokażę. Klej Tangit, ale to może być każdy inny klej, który na przykład Wam został po klejeniu hydrauliki w akwarium morskim. Także ten klej mi został. Tym klejem skleiłem tutaj te wszystkie boki odpowiednio. Ten klej troszkę później musiał przeschnąć, parę godzin zostawiłem, chociaż on bardzo szybko wiąże. Tak jak w przypadku hydrauliki, te kleje są naprawdę bardzo fajne i bardzo szybko tutaj wiążą. Może teraz będzie fajnie to widać. O, widzicie, tak wygląda ten bok cały. Także po lewej stronie to jest ten bok, który przykrywa, no to jest korona. Następne dwie warstwy to są płyty przycięte, które one trzymają tą koronę na boku akwarium. No i też ta ostatnia, czwarta płyta, tak jak widzicie, ona służy do tego, żeby ta płyta, ona się nie ruszała na wszystkie boki. Także grubość, pokażę Wam w jaki sposób teraz można to założyć. No oczywiście niebieskie światło z akwarium to będzie masakra. Czekajcie, może tak będzie lepiej. O, tak będzie lepiej. Także taki bok, o, teraz jak widać, jego normalnie tutaj wkładacie w bardzo prosty sposób z jednej i z drugiej strony. On się blokuje i naprawdę, tak jak widzicie, on idealnie pasuje do tego drugiego boku. On może zachodzić w ten sposób, może zachodzić też w drugą stronę, że ten bok dłuższy, on zachodzi na bok krótszy. To wszystko od Was zależy. Także, tak jak widzicie, pomysł nie jest prosty. Może to nie jest nie wiem jakie wykonanie. Oscara bym za to raczej nie dostał. No ale sprawdza się. No to jest najważniejsze, że się sprawdza.
i też nie ma kombinowania, jeżeli chodzi o karmienie ryb, ponieważ w bardzo prosty sposób, czy krótszy bok, czy dłuższy, zdejmuję z akwarium, robię jakieś, nie wiem, operacje, jakieś czyszczenie zbiorniku i to wszystko jak najbardziej działa i jak najbardziej to funkcjonuje. Ja tą koronę mam już od jakiegoś czasu i naprawdę jak najbardziej się sprawdza, jestem z niej zadowolony. Akwarium fajnie wygląda, jest no tak bardziej estetycznie można powiedzieć. Jasne, że są inne jeszcze rodzaje zabudowy, nie wiem, z jakichś profili różnego rodzaju, ale ja staram się Wam pokazać najprostszą, myślę, że najtańszą, chociaż nie wiem, może najtańszą byłoby zrobienie jakiejś, nie wiem, z drewna czy z czegoś, ale drewno się raczej do akwarium morskiego nie nadaje. Pokazuję Wam naprawdę bardzo tanie rozwiązanie, proste w zrobieniu, możecie to zrobić we własnym zakresie i naprawdę spełnia swoją rolę. Także moi drodzy, jeżeli macie jakieś, nie wiem, pytania co do tej korony, czy jakiś inny sposób, dajcie znać, będziemy to komentować, będziemy to rozwijać. Osoby, które nie subskrybowały kanału, będę Wam wdzięczny o subskrypcję. Myślę, że kolejne filmy będą ciekawe. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś propozycje na kolejne filmy, co chcielibyście tutaj, żebym Wam pokazał, także jak najbardziej piszcie i będziemy tutaj działać i rozwijać ten kanał. No to jak widzicie, ryby żyją, koralowce żyją, funkcjonują, ale myślę, że zrobimy kolejny odcinek. Opowiem Wam, w jaki sposób to wszystko w tym zbiorniku już zaskoczyło. Tak jak widzicie, wszystko fajnie śmiga, się rozwija. Troszkę rzeczy zrobiłem jeszcze w tym zbiorniku, ale żeby nie zaśmiecać, dzisiejszy odcinek jest tylko i wyłącznie o zrobieniu korony do zbiornika. Także życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć, wszystkiego dobrego.